Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Dobra. Kiedy budzi się kundalini, nic już nie jest takie, jak było wcześniej. Ciało, dusza i świadomość zaczyna tańczyć w zupełnie nowym rytmie. Rytmie, który nie zawsze jest łagodny, ale zawsze jest prawdziwy. Dziś zapraszam Was do rozmowy z wyjątkową kobietą, Marleną. To ekspertka w pracy z traumą, somatyką i aktywacji energii kundalini. Pomaga kobietom wracać do siebie nie jako do lepszej wersji, ale do tej najgłębszej i najprawdziwszej. Poznałyśmy się w jednym z programów rozwojowych kilka miesięcy temu. Ja od razu poczułam, że ta kobieta wie, o czym mówi i czuję, że nasze ścieżki się jakoś skrzyżują, więc postanowiłam się do niej odezwać na Instagramie. I tak to właśnie zaraz przeprowadzimy, myślę, bardzo interesującą opowieść. Tutaj z Wami się podzielimy bardzo takimi, myślę, kąskami fajnymi, soczystymi. Sama 4 lata temu doświadczyłam bardzo takiego gwałtownego przebudzenia energii kundalini. Było to bardzo bez ostrzeżenia, bez przygotowania i było to jedno z najbardziej poruszających i dla mnie niezrozumiałych doświadczeń mojego życia. I od tamtej pory właśnie próbuję zrozumieć, co się naprawdę wtedy wydarzyło. Więc jeśli czujesz, że coś jest w tobie, czeka, aby się obudzić, jeśli masz wrażenie, że życie ma w sobie jeszcze coś więcej do zaoferowania, więc zostań z nami, bo mam nadzieję uzyskać dużo odpowiedzi na te właśnie pytania. I teraz zapraszam tutaj Marlenkę i kochana, czy mogłabyś w kilku zdaniach opisać siebie, czym się zajmujesz, gdzie obecnie mieszkasz i swoją taką historią, która myślę, że jest bardzo interesująca. Oddaję Ci głos. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję Sofii za zaproszenie i piękne wprowadzenie. Naprawdę bardzo, bardzo piękne słowa. Ja nazywam się Marlena i jestem certyfikowanym facilitator aktywacji kundalini i terapii somatycznej uwzględniającą pracę z traumami. Mieszkam obecnie od 9 lat w Australii, także tutaj jest teraz mój dom, aktualnie w Darwin na północy Australii. No i tak się właśnie złożyło, że sama poszukiwałam pewnych metod dla siebie i tak trafiłam na kundalini. To był długi proces, ale właśnie ten mój rozwój, moja ciekawość doprowadziła mnie do kundalini i kiedy odkryłam pracę z tą energią, no to wiedziałam, że to jest narzędzie, którego przez cały czas szukałam. A doprowadziło mnie dużo różnych rzeczy po kolei, które oczywiście działały, które dawały mi ukojenie, ale kundalini to był ten brakujący element. No i kiedy tylko pierwszy raz sama doświadczyłam aktywacji energii kundalini, to wiedziałam, że chcę się też tym zająć, szerzyć to i pomagać innym. Tak w wielkim skrócie. Cudownie. A powiedz mi, jak opisałabyś słowo kundalini osobie, która w ogóle nigdy nie słyszała o tym? Więc energię kundalini ludzie ogólnie nazywają w bardzo różny sposób. Po angielsku bardzo ładnie ją nazywamy Life Force Energy. Ja bardzo lubię to określenie, czyli czyli po polsku mówiąc życiowa energia. Życiowa energia dlaczego? Dlatego, że każde stworzenie na tej Ziemi, na planecie Ziemia ma tą energię w sobie, czyli to jest nic nienaturalnego, to jest nasza naturalna część naszego życia. To jest właśnie
energia, która pomaga w naszym życiu, która sprawia, że łączymy się z naszą intuicją, sprawia, że mamy ten flow w naszym życiu. Można ją przeróżnie nazywać. Ona ogólnie, nazwa Kundalini pochodzi z wschodu i oznacza, właśnie słowo Kundalini oznacza węża. I dlatego, tak, dlatego często jest przedstawiana w formie takiego węża, zwiniętego węża. Czyli uśpiona kundalini jest zwinięta u podstawy naszego kręgosłupa i kiedy z nim pracujemy, ona po prostu się podnosi. Nie wiem, czy dokładnie wyjaśniłam to słowo, jakby co to jest kundalini, bo czasami jest to naprawdę trudno wyjaśnić takimi naszymi słowami. Niektórzy też mówią, że to jest nasza boskość, że to jest chi, także mamy tutaj bardzo dużo różnych nazw, ale chodzi o tą naszą energię życiową. Dokładnie, pięknie. Tak, ja myślę, że to jest najprostsze i najbardziej zrozumiałe takie określenie, więc super. Na czym polega ten Trauma Informed Somatic Healing, czyli dokładnie to są sesje, którymi ty się zajmujesz, tak? Czy możesz pokrótce nam przybliżyć, na czym polegają takie sesje? Tak, oczywiście. Czyli sesje aktywacji kundalini polegają na tym, że pracujemy z naszym ciałem i z naszym umysłem. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało przechowuje wszystko w naszych komórkach, czyli wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, stres, traumy, jakieś mocne przeżycia, one zapisują się w naszych komórkach. I żeby całkowicie uwolnić się od tych emocji i od tych traum, nie wystarczy tylko przepracować to na poziomie naszego umysłu, ale właśnie tutaj wchodzi również ta praca somatyczna, czyli uwalnianie tych emocji z naszego ciała. To jest bardzo istotne, bo kiedy pracujemy tylko na jednym poziomie, no to dojdziemy do pewnego stopnia i później już nie da rady pójść dalej, tak? Czyli cokolwiek byśmy nie robili, ilekolwiek byśmy nie przerobili tego z naszym psychoterapeutą, psychologiem, to w pewnym momencie już dalej nie możemy iść. Dlaczego? Dlatego, że przepracowujemy to tylko i wyłącznie na poziomie naszej głowy. A to, co zostaje zachowane w naszym ciele, dalej w tym ciele jest. Więc takie połączenie pracy z ciałem i z naszym umysłem daje najlepsze efekty. I właśnie podczas takich sesji aktywacji kundalini pracujemy na tym poziomie. Też bardzo ważną rzeczą jest to, że pewne rzeczy my mamy zazwyczaj nieuświadomione. I również taką rzeczą jest to, że my mamy przekazywane traumy z pokoleń, czyli pokolenie na pokolenie traumy w naszej rodzinie zostają po prostu przekazywane dalej. I my często nawet nie wiemy, dlaczego niektóre rzeczy mamy w naszym życiu. Mamy jakiś strach przed czymś albo przechodzimy różne takie trudne rzeczy. I to jest właśnie dlatego, że ten cykl traumy jest niezakończony, więc my go ciągle przekazujemy dalej. Więc jeżeli pracujemy z energią kundalini, to my ten cykl również zamykamy. I wtedy nie przekazujemy tego dalej i możemy się od tego uwolnić. I nie jesteśmy tego w stanie zrobić w inny sposób, jak właśnie pracując na poziomie energetycznym i z naszym właśnie ciałem. Mam nadzieję, że to wyjaśniłam, bo to jest bardzo szerokie pytanie i dużo tutaj można o tym mówić, ale tak pokrótce to właśnie dlatego. Też myślę, że bardzo ważna jest też ta bezpieczna przestrzeń, nie? Gdzie możemy się otworzyć i takie świadome prowadzenie i wybór tak samo osoby, która cię będzie prowadzić, prawda? Tak, tylko chciałabym też podkreślić jedną ważną rzecz. Jeżeli ktokolwiek bierze udział w aktywacji energii kundalini,
to czasami jest tak, że na przykład idziemy na taką aktywację do jednej osoby, no i ten facilitator zrobi, co ma zrobić, tak? Ale na przykład my nie doświadczyliśmy bardzo mocno tej sesji, tak nam się wydaje, tak? I na przykład idziemy do innego facilitator i wtedy nagle tam po prostu dzieją się jakieś magiczne rzeczy i myślimy, wow, to ta osoba ma tą super moc, to ja będę chodzić do tej osoby. To nie chodzi o to. To nie jest tak, że jeden facilitator czy drugi ma mocniejszą siłę, tylko my odblokowujemy w danym momencie to, na co jesteśmy gotowi. Więc ja bym bardzo chciała to podkreślić, żebyśmy mieli to na uwadze, że to jest wszystko zależne od nas, bo to jest nasza własna energia. To nie jest energia osoby, która prowadzi tą sesję. My jako facilitator jesteśmy tylko osobami, które trzymają tą energię dla Was, dla uczestników. I my jesteśmy tylko takim przekaźnikiem tej energii i my pobudzamy Twoją własną energię. Więc często są takie sytuacje, że ktoś mówi, o, ten jest lepszy od tamtego, bo ma mocniejszą energię. My, wiecie, z poziomu takiego ego, no to byłoby wspaniale tak sobie powiedzieć, że o, ja jestem tutaj bardziej, mam mocniejszą energię niż ktoś tam X, Y, Z, ale to tak nie jest. Po prostu to, co się dzieje na sesji, to jest to, co my jesteśmy w stanie udźwignąć, co my jesteśmy w stanie zrobić podczas tej sesji, a energia kundalini jest niezmiernie inteligentną energią, ona jest kochającą energią i ona dokładnie wie, na co może sobie w danej sytuacji pozwolić. To teraz nawiązując właśnie do Twojej odpowiedzi, jak wygląda taka sesja aktywacji w praktyce? Czego ja mam się spodziewać, jeżeli bym przyszła na przykład do Ciebie? Czego mogę się spodziewać? Co się będzie ze mną działo, z moim ciałem, ze świadomością podczas takiej sesji? Czyli podczas sesji tak naprawdę robi się nic, co jest najtrudniejsze, bo wszyscy zawsze pytają, co mam robić podczas sesji. Generalnie sesja wygląda w ten sposób, że jest krótkie wprowadzenie i później kładziemy się na macie. Musimy leżeć prosto, znaczy bez żadnej poduszki pod głową, prosto i w sumie poddać się tej energii. To, co jest najtrudniejsze, ponieważ nasza głowa bardzo dużo robi rzeczy, aby nas wybić z tego, aby nam nie pozwolić, bo to jest duża zmiana. Więc podczas takiej sesji, ta sesja trwa około 1,5 godziny, tak łącznie, z wprowadzeniem. Leżymy sobie na sesji. Ja jako osoba prowadząca łączę się z tą energią i transmituję tą energię do osoby, która ma sesję. I ta energia powoli zaczyna wzrastać, podnosić się. Czyli energia kundalini jest u podstawy naszego kręgosłupa i ona powolutku zaczyna się podnosić. Możemy to odczuwać w bardzo różny sposób i tak naprawdę każdy doświadcza tej energii w inny sposób. Co się często może dziać? Możemy mieć taki stan głębokiej medytacji, czyli czujemy się bardzo zrelaksowani podczas tej sesji, tak jakbyśmy mieli bardzo taką kojącą sesję medytacyjną. Możemy mieć bardzo takie cielesne doznania, czyli nasze ciało może się wytrząsać, co często jest pokazywane teraz na internecie i też ludzie często tego oczekują, ale to absolutnie nie musi się zadziać. Ale dlaczego to się dzieje? Dlatego, że ta energia się lubi przemieszczać, ona się porusza w naszym ciele i szuka ujścia. Dlatego często jest to wytrząsanie ciała. Możemy mieć takie doświadczenie, że robimy różne pozy, takie jak w jodze, bo właśnie z kundalini te pozycje z jogi się wywodzą. Możemy robić różnego rodzaju mudry, możemy mieć bardzo werbalne doświadczenie, możemy wokalne, możemy śpiewać, możemy się śmiać.
Możemy mówić różnymi językami. Naprawdę nawet możemy nie wiedzieć, co my mówimy. Często tak jest. Możemy czuć ogromne ciepło. Może być nam bardzo gorąco, albo odwrotnie, bardzo zimno. To jest wszystko symptom tego, że my rozpuszczamy emocje z naszego ciała. Możemy mieć bardzo wizualne doświadczenie. I tutaj często można doświadczyć różnych obrazów, wizji, można zobaczyć pewne rzeczy ze swojego życia, można doświadczyć regresu, czyli zobaczyć swoje przeszłe wcielenia. Można zobaczyć swoją przyszłość, a można po prostu mieć jakieś niezrozumiałe dla nas obrazy, które się będą pojawiać. To jest wszystko bardzo indywidualna sprawa. Ale osoby, które są nowe w pracy z tą energią, może im się wydawać, że doświadczają kompletnie nic, czyli ani niczego nie czują, ani jakoś specjalnie nie relaksują się podczas tej sesji. No po prostu sobie leżą, tak sobie myślą, w sumie to nic się nie dzieje. I to nie jest prawda, dlatego że samo bycie na tej sesji, bycie z tą energią już ją aktywuje i tam się zadziewają różne rzeczy w naszym ciele, tylko one się jeszcze tak mocno nam nie pokazują. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zwyczajnie jesteśmy na to jeszcze nie gotowi. Że to jest proces, który, tak jak mówiłam, Kundalini jest bardzo inteligentna i ona doskonale wie, co ona robi. Więc powolutku zdejmujemy każdą warstwę, tak często mówimy jak cebulka, czyli zdejmujemy warstwa po warstwie, powoli i otrzymujemy to, na co w danym momencie jesteśmy gotowi. Po sesji zawsze jest takie wyprowadzenie, sprowadzenie nas tutaj, do tu i teraz, powrót do naszego ciała. Podczas całej sesji jesteśmy świadomi. To nie jest tak, że my nie wiemy, co się dzieje z naszym ciałem. Jesteśmy cały czas świadomi. I jeżeli na przykład jest jakaś mocna sesja dla nas, to zawsze możemy wrócić do swojego oddechu, uspokoić się i dalej kontynuować. To jest ważne, żeby zakończyć cały proces, żeby nie kończyć sesji wcześniej, ale jakby my jesteśmy świadomi, tak? To jest bardzo ważne, żeby też wiedzieć. To nie jest tak, że my się kładziemy i nie wiemy, co się z nami dzieje, bo my doskonale wiemy, aczkolwiek ta energia pracuje w nas bardzo silnie i ona robi to, co potrzeba. Pod koniec sesji jest właśnie takie krótkie wyprowadzenie, powrót do swojego ciała i często na koniec sesji mamy takie koło, w którym dzielimy się tym, co się wydarzyło podczas sesji, jak się czujemy. To ma na celu jeszcze raz jakby taki powrót do naszego ciała, grounding tak zwany, takie uziemienie i też często jak mamy sesję właśnie grupową, to bardzo to dobrze działa, jakby zamyka to całe koło i też pomaga innym w integracji naszej sesji. I później to jest już dalszy proces, który trwa, bo to, co się dzieje na samej sesji, to jest tak naprawdę dopiero początek, to jest mały procent tej pracy. Później przez kolejne dni ta energia bardzo silnie w nas działa i różne rzeczy w naszym życiu mogą się dalej dziać. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. I no, to jest taki długi proces. No właśnie, to znowu nawiązałaś do następnego pytania. Tak, to jest cały proces, ale myślisz, że czy taka aktywacja to jest takie jednorazowe doświadczenie, czy sugerujesz, rekomendujesz, czy to zależy też od osoby, żeby jednak powtarzać sesję co jakiś czas cyklicznie? Więc tutaj z pracą, sama nazwa wskazuje, praca z energią, praca z aktywacją energii Kundalini, to jest proces. Więc ja zawsze mówię, że oczywiście już po jednej sesji my będziemy czuć różnicę, będziemy czuć się lepiej, ale to jest tak, jakbyśmy poszli na siłownię raz i zrobili raz sesję na siłowni. No fajnie, będziemy się czuli wspaniale po tej sesji, już będziemy mieli energię, wiesz, super, nasze ciało będzie takie wow, fajnie, ale to nie znaczy, że ta zmiana będzie na stałe, tak? Nie znaczy, że nasze ciało po jednej sesji na siłowni nagle się zmieni. I tak samo jest tutaj właśnie z pracą z energią Kundalini.
Po jednej sesji dużo może się zmienić dla nas, będziemy czuć takie uwolnienie, no, różne rzeczy możemy czuć. Nie chcę też tutaj narzucać, co kto ma czuć, ale to jest proces, więc pracujemy tyle, ile nam potrzeba, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, ale jedna sesja, no to raczej nie zdarza się, żeby była wystarczająca. Każdy może aktywować kundalini, czyli nie ma żadnych przeciwwskazań, płeć, czy wiekowe jakieś przeciwwskazania, czy jak myślisz? Czy są jakieś naprawdę przeciwwskazania, że nie sugerujesz i nie rekomendujesz takiej sesji jednak? Dobrze, że zadałaś to pytanie, bo tak, mamy parę takich przeciwwskazań. Nie rekomenduje się robienia sesji dla osób, dla dzieci, dla osób niepełnoletnich, dlatego że one jeszcze nie są w pełni wykształcone, ich system nerwowy, więc tutaj nie chcemy jakby tego dotykać. Zdarza się czasami, że no dziecko potrzebuje takiej sesji, rodzice są już na tyle zdesperowani, że po prostu chwytają się wszystkiego, ale generalnie niepolecane to jest. Kolejnym przeciwwskazaniem jest ciąża. Nie zaleca się robienia sesji, kiedy kobieta jest w ciąży, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że no, ta praca z energią może wywołać skurcze, może za bardzo pobudzać, więc tutaj nie chcemy jakby zakłócać zdrowia ciąży tak naprawdę. A drugie, no to też dziecko, no jakby nie chcemy decydować za to dziecko, które w nas jest, bo to jest jakby oddzielny byt. Więc to jest też przeciwwskazanie. Kolejnym bardzo mocnym przeciwwskazaniem to są choroby takie jak schizofrenia czy biopolar. Tutaj absolutnie nie jest wskazane robienie takich sesji. Tak samo jest z osobami, które są mocno uzależnione od na przykład narkotyków. Tu trzeba by było to zbadać. Oczywiście to jest indywidualna sprawa, ale raczej się tego nie rekomenduje. No i co jeszcze? Jeszcze jest tak, jeżeli na przykład jesteśmy po jakimś zabiegu i mamy jeszcze szwy, jest to bardzo jakieś świeże, no to też się raczej nie rekomenduje ze względu na to, że może wystąpić ten ruch w naszym ciele, no to po prostu jest niekomfortowe. Ja zawsze wysyłam taką listę i pytam się osób, które chcą uczestniczyć w sesji, czy mają X, Y, Z i wtedy to nie znaczy, że, bo tam jest dosyć długa ta lista, już nie będę tej całej listy tutaj mówić, ale to nie znaczy, że te osoby, jeżeli coś zaznaczą na tej liście, że tak, odpowiedzą, że tak, to że nie mogą brać udziału, ale chodzi o to, żebym ja też o tym wiedziała. To tak jest, jak na przykład idziemy na sesję jogi i ten instruktor jogi, instruktorka pytają się, czy mamy jakieś urazy w ciele, to po prostu musimy być świadomi, że coś takiego istnieje. Ale te wcześniejsze przeciwwskazania są takie dosyć mocne i absolutnie bym się tutaj nie podejmowała. Teraz myślę, że tak w środeczku możemy powiedzieć też, że ty robisz też sesje indywidualne i tak jak wspomniałaś też grupowe i rozumiem też robisz na miejscu u siebie, ale też głównie sesje online, tak? Tak. Mamy to szczęście, że energia pracuje obojętnie, czy jest online, czy jest stacjonarnie. Więc prowadzę sesje stacjonarne i prowadzę sesje online. Sesje online są grupowe i indywidualne i tak, i dzięki temu, że są właśnie takie możliwości, to mogę je prowadzić dla osób tak naprawdę z całego świata. Super. To A jest powiedz piękne. mi, to jest pytanie takie bardziej osobiste moje, bo ja już tu mam kilka zainteresowanych dziewczyn. Powiedz mi, grupowe, jest jakiś limit osób w tej grupie, w danej jednej sesji? Czy... Tak. Ja mam limit i zazwyczaj nie przekraczam takiej grupy 8-10 osobowej.
To jest taka grupa, z którymi ja po prostu osobiście lubię pracować. Okej, super, Aktualnie, bo może mi się to zmieni za jakiś czas. super. To ja myślę, że taką grupę spokojnie jestem w stanie tutaj zebrać. I tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem sobie, e, jak ty myślisz, jaki jest związek twoim zdaniem między libido, energią życiową, kundalini, czy to jest to samo, czy jakoś możemy to rozróżnić? Moim zdaniem to wszystko się łączy i to wszystko jest tym samym, bo energia seksualna to jest energia kundalini, libido. Po prostu to jest inne nazewnictwo tego, co jest tym samym. To jest nasza energia do tworzenia, nasza energia życiowa, która nas napędza. Z moim osobistym zdaniem to jest wszystko to samo, tylko inaczej to nazywamy. Dokładnie, ja to samo myślę. Ale ostatnio prowadzę takie właśnie programy z parędziesiąt kobiet bierze udział i zauważyłam, że niestety bardzo mnie to smuci, że wiele kobiet odcina się od tej energii, mają zablokowaną tą energię życiową właśnie. I co byśmy radziły takim osobom, niekoniecznie w takim kontekście duchowości, jak rozruszać tą zablokowaną energię? Nie wiem, ja zawsze sugeruję przez ruch, oddech, taniec, bo jest mnóstwo takich praktyk codziennych, które same sobie możemy, tak, zaserwować. Tak, no pierwsza rzecz to kobiety są bardzo często w tej męskiej energii, dlatego że no niestety albo stety, nie wiem, jest tak, że no my mamy taką zadaniowość teraz jako kobiety, tak? Czyli to jest bardzo, bardzo męska energia. Zadanie po zadaniu, robić. Ciśniemy te wszystkie swoje zadania, wymagamy bardzo dużo od siebie jako kobiety. I dlatego często czerpiemy to z tej męskiej energii i wtedy mamy zaburzoną tą męską i damską energię, a potrzebujemy jednej i drugiej, czyli musimy mieć ten balans yin and yang, prawda? Więc warto pracować ze swoją kobiecą energią, dlatego że ona jest nam niezbędna po prostu do życia, do tego, żeby czuć swoje ciało, żeby mieć ten flow w swoim życiu, żeby być w tej lekkości. I takie praktyki, jak wspomniałaś, są bardzo, bardzo dobre, czyli taniec. I tu w tańcu nie chodzi o to, żebyśmy tańczyły, tak jak wiecie, idziemy sobie na tańce i tam, nie wiem, na dyskotekę tak zwaną, tak jak to się mówi, do klubu. Dyskoteka to chyba już trochę się tak nie mówi. Więc nie chodzi o to, żebyśmy tu tańczyły, że mamy być jakiś tam sexy w mniemaniu kogoś, tak? Tylko chodzi o to, żeby rozruszać głównie nasze biodra, bo w biodrach mamy bardzo dużo napięcia, więc te biodra, jak zaczynają się ruszać, to wszystko, całe ciało zaczyna się ruszać. Nawet teraz, jak ja już tu myślę o tym, to już czuję, że to ciało się zaczyna ruszać, ta energia Właśnie, się podnosi. Tak się zaczynasz bujać, tak? I po prostu tańczyć tak, jak ci to sprawia przyjemność, czy wyskakać, jakby wyrzucić ze swojego ciała. To jest też właśnie część takiej pracy somatycznej, czyli wyrzucamy to z ciała, tak? Bo soma to z greckiego jest właśnie ciało. Więc wyrzucamy to z tego ciała. Różnego rodzaju techniki oddechowe są świetne na to, żeby też się połączyć z tą energią. Możemy robić wizualizacje, możemy ćwiczyć. Właśnie na przykład yoga jest na to bardzo polecana, dlatego że tu czujemy, zaczynamy czuć, zaczynamy obserwować nasze ciało, więc skupiamy się na tej pracy znowu z ciałem. No i oczywiście każdego rodzaju praca taka na poziomie energetycznym, czyli właśnie aktywacja energii kundalini bardzo tutaj pomaga. I jak byśmy rozróżniły, czy w ogóle jest jakieś rozróżnienie między kundalini awakening, a kundalini, aktywacją kundalini? Czy to są dwa różne
pojęcia, dwie różne rzeczy, czy to jest to samo? Całkiem dwie różne rzeczy, aczkolwiek praca z energią kundalini może doprowadzić do jej pełnego przebudzenia, tak? Czyli do tego awakening. Ale teraz, jeżeli pracujemy na sesji i robimy sesję aktywacji kundalini, przepraszam, to wcale nie musi prowadzić do przebudzenia, czyli tego awakening energii kundalini, bo to może nastąpić zupełnie spontanicznie, może nastąpić przy normalnych czynnościach, może nastąpić przy wykonywaniu jogi, breathwork i tak dalej. To wcale nie musi być tak, że kiedy uczestniczymy w sesjach aktywacji energii kundalini, to mamy to pełne przebudzenie. Oczywiście tak, to w pewien sposób prowadzi do tego, no bo wiadomo, że my podnosimy tą energię, przepracowujemy różne rzeczy, przechodzimy przez nasze czakry, czyli unosimy to do góry, podnosimy tą energię i może się to wydarzyć, ale wcale nie musi. I też my generalnie nie zawsze też tego potrzebujemy, bo to jest kolejna rzecz, która no nie jest taka oczywista dla każdego i nie jest potrzebna każdemu. I też często jest takie mylne, mamy tutaj takie właśnie niezrozumienie tego, że sesja aktywacji kundalini to nie jest awakening. To nie jest to. To jest praca z tą energią, praca z naszymi emocjami, praca z naszym ciałem, praca z traumami, praca z naszą energią życiową, ale to nie ma jako tako na celu przebudzenia tego oświecenia. No, oświecenie to nie jest dobre słowo. Właśnie nie wiem do końca, jak nazwać to po polsku, no ale te awakening, tak? To są dwie różne rzeczy. I teraz, jeżeli doświadczymy przebudzenia tego awakening energii kundalini, to jest bardzo silny proces i no, on zmienia ogrom rzeczy w naszym życiu. I generalnie często osoby, które to doświadczają, nawet nie wiedzą, jak my to opisać. To jest tak silne, tak mocne. No, różne osoby różnie to opisują. I wtedy nasze życie, myślę, że już nigdy nie jest takie samo. Ale znowu, pracując z energią kundalini i mając sesję aktywacji energii kundalini, my też polepszamy swoje życie. Ale wcale nie znaczy, że musimy doznać tego pełnego oświecenia, awakening. No, nie wiem, przepraszam, jeżeli to jest troszeczkę zamieszane, ale mamy dwie różne rzeczy, które mają bardzo podobne nazewnictwo, ale są zupełnie innymi rzeczami. A jeszcze teraz do mnie właśnie tak przyszło, właśnie jakie benefity widzisz u swoich klientek i klientów, bo mniemam, że też mężczyźni do ciebie przychodzą, po takich sesjach aktywacji, czyli czego mogę się spodziewać, jak będzie moje życie na przykład nazajutrz po takiej sesji, czy na przykład będę odczuwać te zmiany po sesji aktywacji, nie wiem, przez następne tygodnie, dni, miesiące i czego mogę się spodziewać po takiej sesji? Po sesji każdy z nas będzie odczuwał inne rzeczy. Jakby takim elementem bardzo często po sesji jest, że my się czujemy bardziej zrelaksowani, czujemy się lżej, czujemy się bardziej połączeni ze swoim ciałem, czujemy bardziej swoją intuicję, bardziej czytamy takie różne sygnały w naszym życiu. Świetne to jest narzędzie też do pracy właśnie z naszymi traumami, czyli daje nam to pewnego rodzaju ulgę. Często uwalniając nasze emocje, uwalniamy też pewne choroby z naszego ciała, czyli jakby to jest połączone, więc jeżeli na przykład mieliśmy silny ból, dajmy na to w plecach, ten ból często znika. Także bardzo dużo jest rzeczy, które możemy po sesji uwolnić, doświadczyć i poczuć. I to jest proces, czyli po samej sesji to będzie się
dalej działo. Możemy też doznać takich magicznych splotów wydarzeń, które nagle spowodują, że coś się zmienia w naszym życiu, że zmanifestujemy nasze marzenia bardzo szybko, bo to też jest narzędzie do manifestacji i często przyspieszamy wtedy różne wspaniałości w naszym życiu. Więc no, tutaj jest wachlarz bardzo szeroki i nieograniczony tego, co może się wydarzyć po samej sesji i długo, długo po sesji. Czyli jeżeli pracujemy z tą energią, to jak już ją obudziliśmy, podnieśliśmy, to ona nie zniknie. Ona oczywiście później będzie opadać, tak? Dlatego też jest ważne, żeby jakby nie poprzestawać na jednej sesji, ale też ostrzegam. Nie chodzi też o to, żeby się teraz nagle, użyję tego słowa, uzależnić od tych sesji, tak? Bo to też nie o to chodzi, tylko żeby wsłuchać się w swoje ciało. I Kundalini nas woła. Ona wie, kiedy jesteśmy na to gotowi i ona też nas prowadzi. Więc wsłuchać się w nasze ciało, wsłuchać się w swoje potrzeby i wtedy kontynuować te sesje tak długo, jak czujemy, że są one nam potrzebne. Mam nadzieję, Super. że wyjaśniłam to. Ale naprawdę ten wachlarz jest ogromny i bardzo dużo rzeczy może nam przynieść taka sesja. Też to jest bardzo znowu indywidualna rzecz. Ja to ciągle powtarzam, ale taka jest prawda. Dla każdego przyniesie coś innego. To, co my potrzebujemy. Też zdejmujemy wszelkie ograniczenia w naszym życiu. Zdejmujemy takie programy, które sobie wgraliśmy, które zostały nam wgrane przez jakby lata naszego życia. Więc my się od tego uwalniamy i dążymy do tego naszego wyższego dobra. Tu się często używa takiego słowa healing, ale uzdrawianie, tak? Ale ja też bym chciała, żeby każda osoba, która to słucha, żebyście sobie nie myśleli, że to jest tak, że my jesteśmy jacyś zepsuci i że my musimy się uzdrowić. To nie o to chodzi. Nie ma po prostu takiego odpowiedniego słowa na to, ale to chodzi o to, że z nami jest wszystko w porządku, ale pracując z tą energią, my jakby otwieramy taki pełen wachlarz możliwości. Czyli my jakby dostrajamy się do wyższych wibracji. My zdejmujemy te plecaki, które nosiliśmy przez całe życie. Zdejmujemy te wszystkie takie rzeczy, które zostały nam nadane przez całe życie, które nas w jakiś sposób ograniczają, albo że boimy się podążać swoją własną ścieżką, bo po prostu wytworzyliśmy jakieś mechanizmy w naszym życiu. Często też jesteśmy na tak zwanym autopilocie i my nawet już nie wiemy, co my chcemy w tym życiu. My nie słyszymy siebie, my nie widzimy naszego ciała. My jesteśmy w tym ciele, ale my go w ogóle nie zauważymy, nie widzimy. Więc nagle wracamy do tego ciała. To też jest właśnie praca z Kundalinim, że my dostrzegamy swoje ciało, my je zaczynamy czuć, widzieć, słuchać. I to wszystko pomaga nam w tym, żeby mieć lepsze życie. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy zepsuci, że musimy się teraz leczyć, tak? To jest bardzo, nie lubię tego słowa, ale no po prostu odblokowujemy wszystko to dla naszego najwyższego dobra. Czyli idziemy dalej. To jest piękny, piękny proces i bardzo indywidualny dla każdego. Pięknie. Już mi się zrobił taki flow tutaj piękny, jak sobie słucham. Ale tak, ja uwielbiam, wiesz, mogę cię tak słuchać godzinami. Bardzo to do mnie przemawia. Ja myślę, że też w ogóle jak pobudzamy tą energię, to jesteśmy bardziej kreatywne, jesteśmy bardziej pewne siebie. I tak jak zawsze powtarzam, że tak, kochać swoje ciało nawet z tymi wszystkimi niedoskonałościami. Myślę, że od tego musimy zacząć, bo tylko to jest nam dane w tym życiu, więc dbajmy o siebie jak najbardziej. Więc to jest piękne narzędzie, te twoje sesje aktywacji. Na pewno się spotkamy właśnie na macie niedługo. Zdalnie, co prawda, ponieważ dzieli nas pewnie z 30 godzin lotu. A może byś się dała namówić na jakąś krótką praktykę, taką, żebyśmy sobie wspólnie teraz zrobiły? Jasne. Zawsze przed rozpoczęciem sesji robimy krótką sesję oddechową. To nam po prostu pozwala wyciszyć nasz umysł,
też zrelaksować nasze ciało i tak jakby osadzić się w tu i teraz. Więc bardzo często robię taką praktykę oddechową, która ma na zadaniu wytworzyć taki flow w naszym ciele. Czyli oddychamy zawsze przez nos i najpierw oddychamy do naszej klatki piersiowej. Możemy sobie położyć rękę na klatce piersiowej i na brzuchu. Mojego brzucha nie widać, ale powierzcie, że tutaj sobie kładę rękę. Więc najpierw tak krótko zamknijmy sobie oczy i poczujmy naszą klatkę piersiową, czyli bierzemy wdech przez nos tylko do klatki piersiowej. Tak parę razy, żeby to poczuć. Wdech przez nos i wydech przez usta. I ten wydech my też chcemy czuć, chcemy słyszeć ten wdech i wydech. To musi być praca, tak? Dobrze, a teraz robimy to samo, tylko robimy wdech do brzucha, czyli czujemy, jak ten brzuch się podnosi, mocno podnosi się i opada. I tylko skupiamy się na brzuchu. Mocny wdech do brzucha i wydech przez usta. I jeszcze raz, mocny wdech przez nos do naszego brzucha. Brzuch się podnosi, rozciąga się skóra. Czujemy to wszystko i wydech przez usta. A teraz chcemy połączyć ten wdech do klatki piersiowej i do brzucha na jednym wdechu, czyli powoli przechodzi tak fala. Klatka piersiowa, brzuch i wydech. Czyli najpierw do naszej klatki piersiowej, do brzucha i wydech. I kiedy to robimy, to staramy się, żeby to była taka całość, czyli nie zatrzymujemy tego wdechu i wydechu, tylko kreujemy takie połączenie. Że to idzie na zasadzie takiego połączonego elementu. Nie zatrzymujemy tego wdechu i wydechu. Czujemy, jak wszystko się podnosi i opada. Głęboki wdech i wydech. Staramy się, by wdech i wydech nie miał końca. To jest mocna praktyka i też chcemy czuć tą pracę. Może to być na początku takie, że czujemy pewien dyskomfort w naszym ciele, ale on będzie się rozluźniał. Możesz czuć ten ruch w ciele. I tak kontynuuję. Kiedy uznasz, że wystarczy, wróć do swojego oddechu i otwórz oczy. To jest bardzo silna praktyka. Niektórzy mogą już czuć takie właśnie wibracje w ciele, takie igiełki. Świetnie rozluźnia ciało, właśnie pozwala się łączyć z tym ciałem. Świetna praktyka na poranek. Pięknie. I tu już mi automatycznie, wiesz, taki ruch się włączył. Ruch, tak. Tak? Często właśnie jak bierzemy ten oddech, to poruszamy to ciało, czyli tu w klatkę rozluźniamy, bo często jest tu spięcie ramiona, właśnie zamykamy to wszystko tu, więc to rozluźniamy, rozkładamy. I też ten wdech wtedy się robi taki głębszy, taki, że czujemy to bardziej. Czyli zobacz, dalej sobie nie zdajemy sprawy, ile narzędzi mamy w sobie, tak? Na co dzień, non-stop dostępnych. A w ogóle nie korzystamy z tego, nie? Tak, proste narzędzia są najbardziej skuteczne, nie trzeba szukać daleko. Tak samo jak wszystkie odpowiedzi są w nas. Teraz też szukamy naokoło
wszędzie kolejne warsztaty, kolejne gdzieś jeździmy na koniec świata, aż w końcu dochodzimy jednak na samym końcu do wniosku tego, że wszystko było w nas. No ale warto, myślę, że otaczać się takimi ludźmi właśnie, takimi przewodnikami, ludźmi, którzy potrafią nam tą drogę przybliżyć do siebie, nie? Samego z siebie. Tak, bo Więc praca z odpowiednimi osobami po prostu może nam szybciej wskazać tą drogę i nie musimy tak długo szukać. Czyli osoby, które nam wskażą tą drogę, one pewnie już tą drogę też przeszły. I po co tracić czas na to szukanie, jeżeli mamy odpowiednie osoby, które wiedzą, jak to zrobić, jak to przyspieszyć, jak to. Wiadomo, to jest proces i każdy robi to w swoim tempie, ale znając odpowiednie narzędzia, naprawdę jest to dużo łatwiejsze i no, bardziej efektywne. ja akurat mam taki piękny cytat, myślę na zakończenie naszej rozmowy, że energia kundalini to nie cel, to droga, to wezwanie i to, co najpiękniejsze, to to, że nie musimy iść tą drogą same. Właśnie dokładnie to samo powiedziałyśmy, żeby jednak pozwolić komuś złapać się za rękę i poprowadzić, chociaż przez ten kawałek naszej drogi. Prawda? Tak, piękne, to Mm. piękne. No i dokładnie to jest tak, że my zawsze chcemy już do tego celu, tu już chcemy być, a nigdy nie chcemy jakby cieszyć się tym procesem. A warto się cieszyć tym procesem i za jakiś czas sobie spojrzymy i powiemy: wow, ale dużo rzeczy zrobiłam w swoim życiu, dużo zmieniłam, dużo odblokowałam, połączyłam się ze sobą. To jest piękne. Mhm. Naprawdę cudowne. Ach, kochana Marlenko, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, za tą Twoją głębię, ale też taką delikatność, co masz w sobie i mądrość. A do Was też, kochane słuchaczki, jeśli w tym odcinku poruszyło Was coś, może Wasze ciało się poruszyło, albo serce, albo dusza, to proponujemy, żebyście z tym sobie pozostały, pobyły. I nie trzeba wszystkiego, tak jak mówiła Marlena, zrozumieć. Czasem wystarczy poczuć w naszym ciele. I jeżeli chcecie znaleźć Marlenkę, bo wierzę, że wiele z Was będzie chciało się skontaktować, to zajrzyjcie do opisu odcinka. Zostawiam Wam tam wszystkie linki do jej pracy, do jej sesji, przestrzeni, którą tworzy piękną nie tylko dla kobiet. I pamiętajcie, że energia życia, czyli kundalini, mieszka w każdej i w każdym z Was na zawsze, bo jest to nieskończona energia. I jeszcze raz, kochana, dziękuję Ci i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie. I tak, jeżeli ktoś czuje wołanie, to zapraszam. Można się ze mną skontaktować i ja bardzo, bardzo chętnie poprowadzę Was w tej podróży. Pięknie, kochanie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku Holistyka Studio. Dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż odrobinkę udało nam się przybliżyć ten temat aktywacji energii kontaktu. O, ja myślę, że pięknie. Zasiałyśmy ziarenko. Super. Dziękuję bardzo raz jeszcze. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, dziękujemy. Australio. Dziękujemy Chicago.